Grand PiK 2015 od 7 do 11 września. Yeah, so it's a small story from a rural part of Ireland, a very small village. To jest taka niewielka historia z wiejskiej części Irlandii, z małej wioseczki. But I think it gives an insight into a much bigger story, and that is community spirit, how we treat our dead, how we treat our friends, how we live life. Ale daje nam wgląd w jakby większą opowieść na temat czegoś takiego bardziej globalnego, ducha społeczności, tego jak traktujemy pamięć, jak traktujemy naszych zmarłych. And it was a story that was hidden away in this community for nearly 4 decades, and because of the author, who was a local woman, and my grandparents are also from that village, so we were lucky that we both had a family connection, and so people told us information that they would not otherwise tell. I to była historia, która leżała głęboko ukryta przez ponad 40 lat i dzięki pisarce, która pochodziła stamtąd, jak również dzięki mojej rodzinie, która też stamtąd pochodzi, tym właśnie powiązaniom rodzinnym udało się te historie wyciągnąć od ludzi. Ludzie nam opowiedzieli te historie. Dzięki tym naszym powiązaniom, być może gdyby tych powiązań nie było, to by nam tego nie opowiedzieli. Because in all documentary making, be it radio or television, there must be a trust between the protagonists, the characters, the people who tell the stories, the people who are the stories, and those who record them, the documentary makers. And if you don't build a trust and maintain that trust and honor it, you will not get the best from the story. I w dokumentalistyce w ogóle, czy to radiowej, czy telewizyjnej, istotna jest budowa zaufania pomiędzy opowiadającym historię, bohaterem historii, a dokumentalistą, który zapisuje tę historię. I bez tej podstawy zaufania po prostu nie można budować, nie można tworzyć dokumentów. Powiedzmy jeszcze, co to dokładnie jest za historia, bo to jest wyjątkowa historia 12 apostołów, którzy zdecydowali się na to, żeby ponownie pochować swojego kolegę z wioski. Yeah, I mean, in some ways it's the story you could not have written. I mean, if you tried to fictionalize, if you tried to write a perfect drama, you may not come up with a story like this. I think in the reality of what happened for them, this event happened in their local village, and within a few short hours, the community, Con's local friends, began to wonder what they could do. No to rzeczywiście jest taka historia, którą napisało życie i żaden pisarz, dramaturg nie byłby w stanie czegoś takiego wymyślić. To jest życie, które zadziwia bardziej niż literatura. I tu rzeczywiście na tej wsi zebrała się ta grupa osób i wspólnie postanowili zrobić to, co zrobili. So to that end, I don't think they planned. There was no big plan. There was just, we need to do something. It just so happened there was 12. Then that became a local fable, 12 apostles. It is true there were 12 people, but in Ireland, similar to Poland, and especially 30 years ago, it was a very, very staunchly Catholic. The church were in power, so this was a huge effort and something really, really sweet and simple. And yet, in many ways, it defines humanity. To rzeczywiście była taka historia, w ramach której ci ludzie najprawdopodobniej nie było tam takiej fazy planowania, że oni nie decydowali, że zrobią to w ten sposób, tylko raczej taka bardziej spontaniczna decyzja. Rzeczywiście tam było 12 osób. 30 lat temu w Irlandii
Irlandia, podobnie jak Polska, ma taki kraj z silnie płynącymi takimi tradycjami katolickimi, a 30 lat temu to było jeszcze silniejsze. Także to w ten sposób można by też odczytywać. Tam rzeczywiście było 12 osób. Natomiast w ogóle no, ta historia jest taka ujmująca, jest słodka, jest przemiła. I zawiera jakieś takie cechy, które myślę definiują nas jako ludzi. And in terms of I mean, getting access as a documentary maker, getting access to an apostle, one of the people who was there involved, was critical, not just for the listener, but also to authenticate the story, to leave people know this was real, it happened. We had newspaper and whatever archive, but 7 apostles are dead, 5 remain. One was in America, and it took us maybe 6 months. Each had agreed, and then the interview fell through, and so it was a long time before we finally got an apostle to speak. But that changed everything in terms of the story. I tutaj niezwykle ważnym elementem było uzyskanie dostępu do jednego z tych apostołów, tych rzeczywistych uczestników wydarzeń. To nie było takie łatwe. 7 z nich już nie żyje. Została 5, jeden z nich jest w Stanach Zjednoczonych. Myśmy tam się umawiali na wywiady, to się nie udawało i właściwie cały proces tego przygotowania wywiadu zajął 6 miesięcy, ale właśnie to uzyskanie dostępu do prawdziwego uczestnika wydarzeń to czyni tę historię, to opowiadanie tej historii wartościowym, bo to jest ta nadrzędna wartość, że ta historia naprawdę się wydarzyła i dotarliśmy do jednego z prawdziwych uczestników. Chciałam zapytać teraz a propos samych warsztatów. Czy Pan zauważa jakieś duże różnice między tym, jak właśnie w Polsce robi się reportaże, audycje, w stosunku do tego, jak to wygląda w Irlandii? Jakieś tendencje? Any trends that you're noticing here? It's always difficult to, this is my first real immersion into full Polish radio. I have heard Polish productions at other European conferences and competitions, but I mean every country has its own voice, and in many ways what we hear here is always a manifestation of what's happening in Poland's society or Irish society. I think in our particular documentary group in Ireland, we're a small unit of 5 people. We focus very much on real stories, real people, small, what I would say are ordinary people who find themselves in exceptional circumstances. And over the years, that is what has grown audiences for us. And so that tells us that these are the types of stories that our listeners want to hear. They don't want celebrity, they don't want big stars, they want to find out what their neighbours, their friends, people that they might know, what they've been doing with their lives. No tutaj, jeżeli chodzi o mnie, to ja oczywiście wcześniej słyszałem różnego rodzaju polskie produkcje radiowe na różnego rodzaju przeglądach czy też konkursach, ale te warsztaty są dla mnie takim prawdziwym pierwszym zanurzeniem w polskie radio. No i muszę powiedzieć, że każdy kraj ma swoje radio i to radio jest głosem trochę tego kraju, także odzwierciedla to, co się dzieje w społeczeństwie, przemiany, w ogóle relacje społeczne i to widać. W Irlandii ja kieruję taką grupą 5-osobową i my przygotowujemy dokumenty i u nas niezwykle ważne jest skupienie na zwykłym człowieku, to znaczy my opowiadamy o takich zwykłych, typowych ludziach, którzy znaleźli się w niezwykłych sytuacjach i muszę powiedzieć, że to naszych słuchaczy bardzo interesuje, właśnie te niezwykłe historie, niezwykłe opowieści zwykłych ludzi i to przez lata zaprocentowało tym, że dzięki temu nam się udało zbudować taką bazę wiernych słuchaczy. A właśnie w porównaniu z Polską, jeżeli chodzi o tematy, o formę, jak Pan to ocenia? Jest in comparison with Poland, the topics, the forms, the genres, do you see any big differences? Not hugely. I mean, for sure, I would say that
Polish pieces seem a little earnest. The documentaries seem they're constantly stories that are grappling with war or conflict or sad stories. And in Ireland we did that as well for a long time, and I think it's very important for your audience to have a balance, because it shouldn't, you know, to grow audiences you need to have a mix. You don't constantly want people to be sad, or if you think of how we interact in normal life in cinemas or books, or you buy a mix of material, whereas, you know, in a very, very general sense, a lot of Polish documentary radio is sad, deep, dark stories. No tutaj jeżeli chodzi o polskie produkcje, to da się zauważyć, że one są produkcjami bardzo poważnymi w takim sensie tonu, nastroju. To znaczy to są często historie, które mają do czynienia z wojną, z konfliktem, z jakimiś poważnymi problemami. No i my w Irlandii oczywiście też tworzymy takie produkcje i tworzyliśmy, ale staramy się uzyskać pewną równowagę pomiędzy tymi opowieściami takimi mrocznymi, a takimi lżejszymi, ponieważ no tak samo jakbyśmy kupowali książkę w księgarni, to też się staramy wybierać taką literaturę, która jest z jednej strony poważna, ale z drugiej strony coś czasami lekkiego, i dla mnie istotne jest, budując relacje ze słuchaczami, budując sobie tę bazę wiernych słuchaczy, żeby właśnie dawać im trochę tego i trochę tego, żeby była równowaga. Czy to... That's not to say that they're not good stories. They are the ones I hear. And it's impossible to escape your social history. I mean, obviously Poland is still coming to terms, growing through its past, and Ireland is too, in a different way. And so that's an inevitability. And I think when we go to European conferences, you can very much hear the social history, the social fabric of each country, and that's what you want to hear, because Polish radio is made for Polish audience. It's not made for Irish audience, and the same for us and all other countries. I jak mówiłem, że te polskie produkcje są poważne, no to nie miałem tu na myśli, że to są złe produkcje, wręcz przeciwnie, to są często wspaniałe przykłady twórczości radiowej. No i jest to zrozumiałe, że to są takie tematy niejednokrotnie mroczne, z uwagi na to, że no, Polska przeżywa nadal swoją niełatwą historię. I w Irlandii też mamy trochę niełatwej historii, którą też trzeba sobie po prostu przerobić. No i ja w ogóle obserwuję to, jeżdżąc po różnych przeglądach radiowych, twórczości radiowej czy konkursach, że właśnie w różnych krajach te programy radiowe, które powstają, one jakoś odzwierciedlają te przemiany historyczne i też cienie przeszłości. I tak chyba trzeba. Jeszcze chciałam zapytać na koniec, czy te warsztaty są w jakiś sposób cenne, coś dają, te dyskusje mogą się przydać w późniejszej pracy? Yeah, any discussion in radio is always useful, because people hear things that you don't hear, you know, and vice versa. And so I think as somebody who works in the form of documentary, if you get to a point in your professional life, shall we say, that you think you know everything, then it's game over, because you must always be learning, and if you're not learning, then it's no good. So it's always excellent to hear different opinions, different shades, different hues of stories. Tak, to jest niezwykle przydatne. W ogóle dyskusja w radiu jest niezwykle przydatna z uwagi na to, że inni ludzie słyszą inaczej i potrafią wysłyszeć różne rzeczy, których my nie słyszymy. I ta wymiana opinii, opowiadanie o różnych odcieniach, aspektach danej historii jest niezwykle wartościowe. I jeżeli dojdziemy w swojej pracy radiowej do takiego momentu, gdzie sobie pomyślimy, że wszystko już wiemy, no to jest koniec gry, to wypadamy z gry, przestajemy się rozwijać. Także to jest budujące, to właśnie ta wymiana opinii i myśli. And I think the nature of what we do sometimes is very isolating. You go out and you capture a story, you bring back, you edit on your own. And yet when you
translate that story to your audience and broadcast it. You might have 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000 listeners, and yet you're one individual or two individuals who that story is passing through to this big bulk of an audience. So when you're in a room and you can see people react, smile, cry, get bored, tune out, all the different reactions, that's really healthy because you can see the cracks in productions, you can see the flow of stories. It worked to minute 20, then the audience died. So that is always really interesting. No i tutaj ja często myślę sobie, że nasza praca jest taka dosyć izolująca, dosyć samotnicza, bo wychodząc, próbując nagrać, zdobyć historię, pracuje się w samotności albo w grupie, powiedzmy, dwuosobowej, potem się idzie do studia i to wszystko obrabia. To też jest taka długa, żmudna i samotnicza praca, która oczywiście dociera potem do słuchaczy, do dziesiątek, setek, tysięcy, nieraz milionów słuchaczy, ale nie ma takiej możliwości, powiedzmy, śledzenia odbioru i właśnie taka okazja, gdzie można przy pełnej sali puścić jakiś utwór radiowy i popatrzeć, jak na to reaguje publiczność, jest niezwykle przydatna, bo widać, że oni się czasami śmieją, czasami się rozpłaczą, czasami się znudzą i stracą wątek, czy stracą uwagę, także widać też jakieś rysy w historii, jakieś problemy, można to wychwycić. Także to jest o tyle kształcące. Okay, thank you very much. You're welcome. Grand PiK 2015.